Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiejszy odcinek będzie czysto rozrywkowy. Pośmiejemy się, bo naprawdę z wielkim zafascynowaniem nieraz patrzę na domy bogaczy, jak one są urządzone, z jakim przepychem i nieostrożnością często. Tak, przyznaję, w dużej mierze przemawia przeze mnie zazdrość, bo nigdy nie będzie mnie stać. Nie było mnie też stać. Podejrzewam, że nigdy nie pozwolę sobie na wiele z tych rzeczy, ale z drugiej strony też jestem ciekawy Waszej opinii. Gdyby nawet było Was stać, czy byście się zdecydowali na niektóre z tych elementów? Dajcie znać. Bardzo ważny komunikat, zanim zaczniemy. Czy jesteś milionerem, czy nie? Zapraszam do siebie na konsultację. Gwarantuję, że nie będziesz musiał wydawać, tak jak tutaj na przykład za sofę, 500 000 złotych. Konsultacje kosztują grosze w porównaniu do tego, a będzie urządzone zdecydowanie praktyczniej, funkcjonalniej, a może i ładniej. Chociaż na pewno bez takich elementów, jak tu dzisiaj pokażę. Tak na przykład, jak tutaj tego pierwszego punktu. Ultra Fragola Mirror, czyli piękne lustro. Oszałamiające, czy mnie oszałamia. Serio mówię. Nie, jeżeli chodzi o gust, ja wiem, ile ono kosztuje, marne $19 000. Tak więc zdaję sobie sprawę, że coś w nim musi być. Będę szukał tego czegoś, chociaż na końcu powiem, co to może być. Będę szukał wytrwale. Jestem ciekawy Waszej opinii. Przyjmując, że Was stać, postawilibyście sobie takie lustro w salonie, w sypialni, budzisz się i od razu patrzysz i wow, ile ja tu mam pieniędzy. Ale to za te pieniądze to musiało być takie zwierciadło, które zawsze by mówiło, że jestem najpiękniejszy w świecie. No albo ściany robione całe z akwarium, mówię ściany, z rekinami, z piraniami. Przyznaję, mówię to z dużą zazdrością, bo lubię rybki. Niekoniecznie rekiny, to znaczy w telewizji też ok. Lubię akwaria duże i takie bym też chciał mieć. No okej, no może nie z piraniami. No z piraniami, rekinami bym tam nie dał, bo jakby takie coś pierdutło, ale znowu przyjmuję, że mam taką fanaberię i pieniądze. Ale kto by to czyścił? A wymieniać wodę? Przy cenie jaka jest w Rudzie Śląskiej? Nie, dziękuję. Patrząc z czasem na różne programy w telewizji, na różne artykuły, jakieś zdjęcia w internecie, zastanawiam się, kto komu płaci. Czy takie luksusowe marki są kupowane, czy one płacą bogaczom, żeby być u nich w domu wystawianych jak na choince? Ponieważ czasem tyle jednej marki widać wewnątrz, że wygląda to na kryptoreklamy. Wszędzie można zobaczyć litery H firmy Hermes. Czy to pledy, marne 14 000 złotych. Poduszki, za grosze, niecałe 5 000 złotych, to przyznajcie, tak? Nie ma tragedii. Jak ktoś nie lubi litery H, to może postawić kwietnik od Louis Vuitton za 6400 euro lub lampkę za 12 000 euro. I te rzeczy są piękne. Przyznaję, one są piękne, niektóre. Są naprawdę bardzo ładne, ale po pierwsze, nie stać mnie. Po drugie, w nadmiarze, jak nawieszane jest danej marki jak na choince, w nadmiarze wszystko traci swój urok. Tak jak kolejny punkt. Znowu przechodzimy troszkę do wody. Hello, how are you? I am under the water. Po co te fontanny w domu? Wodospady? Przecież to woda droga, no. No może jak się nazywasz Gates, to nie patrzysz zaraz, po ile jest ta woda. Lecz co ludzi skłania do tego, aby takie fontanny sobie robić, albo wodospady w domu? Przecież to wilgoć, to niezdrowe, a normalne poidełka też można by było sobie postawić. Ten punkt to jest po prostu hit. Ja wam powiem, kurczę, że ktoś to wymyślił i sprzedał za takie pieniądze i sprzedaje za takie pieniądze. No rewelacja, po prostu rewelacja. Ktoś ma głowę na karku. Modułowa sofa DS600. Cena przystępna, bo za 500 000 złotych, no powiedzcie, tragedii nie ma. Tylko
Odpowiedzcie mi, w jaki sposób zrobić sobie drzemkę na niej. Wiem, to jest punkt, aby nie być szczupłym. I to jest argument. Lecz wyobraźcie sobie, że dziecko biega i wpadnie mu tam klocek Lego. I masz dzień stracony na jego szukanie. Bo to nie chodzi o to, że ty kupisz mu zaraz ileś tych kompletów Lego nowych. Nie, bo to no niestety akurat będzie musiał być ten klocek. Ten, bo to jest ten wyjątkowy. Przeszukaj teraz tą sofę. Kolejny punkt, przejdę przez niego bardzo, bardzo szybko, bo to nieważne ile kosztuje, tego nie powinno być w żadnym wystroju domu. Czy to w domach ludzi zasobnych, czy w normalnych, w cudzysłowie, domach. Skóry z krokodyla, kości słoniowe, poroża. To nie jest żadna osoba. Nieważne, czy to by kosztowało 100 zł, czy 100 000 złotych. Nie idźcie tą drogą, bo to jest ohydna droga. Kolejny punkt. Tych punktów moglibyśmy wymieniać mnóstwo. No jak na przykład taka olbrzymia, ale naprawdę z zacnych wymiarów wyspa kuchenna. Tym bardziej, że masz czystą i brudną kuchnię. Aczkolwiek w tym rozwiązaniu widzę sens, tym bardziej jak masz często bajzel w kuchni, to tak. Jest to do przejścia. Jest to do przejścia. Tylko po co ci ta kuchnia czysta, jeżeli i tak kawy sobie nie robisz i pomoc kuchenna, pomoc domowa przynosi ci tą kawę. Who wants coffee? Does anybody want coffee? Who wants coffee? What is going on, man? You want coffee? Listen, you're fucking. I just made coffee. Na pokaz? Kurde, no. Widzę lepiej spożytkowane te pieniądze. Dobra, powiem wam, co ja to myślę, bo o dziwo, ale o dziwo, niektóre zakupy takie mają sens. Mają sens, jeśli potraktuje się je jako inwestycje, bo paradoksalnie takie lustro ono może zdrożyć, a nie stanieć. No tak, no chyba, że jest trzaskasz, to będzie tragedia, a nie tylko 7 lat pecha. Potraktujcie ten odcinek z przymrużeniem oka. Obawiam się, że większość moich widzów jednak nie będzie miała problemów, jak usiąść wygodnie na takiej sofie DS600. Co zrobić, jak ten klocek Lego nieszczęsny tam wpadnie? No albo kto ma czyścić tą sofę? No, z drugiej strony, wydając $500 000 na sofę, podejrzewam, że chyba że dla sportu. To ja bym wtedy mógł poczyścić, ale tak to, bo napocić się pewnie można przy tym. No, tak więc jest jakiś sens w tym wszystkim. Jeżeli z jakichś względów ogląda mnie człowiek, który ma taki wystrój swojego domu, to nie pogniewam się, przyjadę, chętnie zobaczę, może zmienię zdanie. Pomieszkam dzień, dwa akurat, tak? No bo muszę jakoś poczuć te wnętrze. Tak więc śmiało, nie krępuj się, pisz. Ty też zresztą do mnie pisz, człowieku, który nie zawsze ma takie duże pieniądze, jeżeli chcesz skonsultować ze mną swoje pomysły, żebyśmy razem coś fajnego u Ciebie wymyślili. Potraktujcie ten odcinek z przymrużeniem oka, bo on jest tylko czysto do rozrywki. Jeżeli tak był, jeżeli troszkę się uśmiechnęliście, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok, a ja na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!